Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj takie troszeczkę nietypowe, jak widzicie, ustawienie, jeśli chodzi o układ obrazu, no ale tak inaczej nie dało się tego zrobić. Dzisiaj taki film z cyklu pomiarów, ale nie chodzi tutaj w tym momencie o same pomiary i dokonanie sprawdzenia tych dwóch oto tutaj duplekserów, czy jak mają nazwę dupleksery, to już osobny temat, jak kto je nazywa. Bardziej będę chciał pokazać i w czasie tych prac pomiarowych tutaj pewne rzeczy pokrótce wyjaśniać, zwrócić uwagę na co, o co należy zadbać podczas właśnie wykonywania pomiarów, aby miały one jakiś sens, a ich wyniki były w miarę wiarygodne i mogły coś nam przedstawiać. Do pomiarów mam dwa dupleksery, zostańmy przy tej nazwie, tak jak jest napisane, CF416, czyli taki jakby dzielący dwójkę i 70, łącznie również z krótkimi falami, czyli 1,3 do 170 MB i 380 do 1400 MB. I drugi o podziale 1,3 460 i 840-1400 MB, czyli tak jakby odcinający pasmo 23 cm. W związku właśnie z przeróbką tutaj swoich stanowisk radiowych takie dupleksery będę stosował na tą chwilę, póki nie zmieni się park antenowy. No i chciałbym wiedzieć, jak one funkcjonują. Jeżeli spojrzymy tutaj na parametry tych duplekserów, duplekser 413, ja sobie tu wezmę kartkę i zapiszę na tym, później Wam to będę pokazywał. Duplekser CF413 w paśmie niskim, czyli do 460 MB ma podawane tłumienie mniejsze niż 0,25 dB, powyżej 840 mniejsze niż 0,4, a duplekser CF416 między 1 a 3 i 150 MB. Tu jest podane 150, my na obudowie mamy podane 170, czyli tak jakby może już inna wersja, aczkolwiek symbol jest ten sam, 0,15 dB i w paśmie 400-540, no to tutaj coś nam się nie zgadza, bo mamy te pasma troszeczkę inne na duplekserze, no ale już zostaniemy przy tym, co jest, 0,25 dB. Ja jeszcze sprawdzę tą kartę katalogową. No wszystko by tu się zgadzało, CF416. Będę chciał dokonać te pomiary na dwa sposoby. Pierwszy to z użyciem widocznego tutaj miernika mocy. Jest to urządzenie dosyć, można powiedzieć, poważne, skomplikowane, bardziej jeśli chodzi o część mierzącą, czyli głowicę pomiarową. Ale jest przez to bardzo dokładne i do pewnych rzeczy bardzo nam się tutaj będzie nadawało. Może niekoniecznie do takiego pomiaru jak ten. Jako źródło sygnału będzie stojący tam dalej, już w tej chwili niewidoczny na ekranie. Jakoś później tu będziemy musieli przestawić, widać tylko końcówkę, generator z CMU 200 przyrządu, który tutaj już niejednokrotnie pokazywałem. I pomiary będę chciał zrobić na 3 częstotliwościach. Tu sobie zrobiliśmy karteczkę, żeby szybko zapisywać wyniki. 145, 435 i 1296 MHz, czyli pasmo stricte amatorskie. Nie będę robił tutaj pomiarów w innych miejscach, bo nie o to chodzi. Jak zrobimy pomiary? A więc zaczynamy tutaj tą część metodologiczną. No prosto, sygnał z generatora podamy na wejście dupleksera. Do wyjścia dupleksera podłączymy sondę pomiarową i będziemy odczytywać to, co nam pokaże właśnie ten miernik, którego tutaj ekran widać. Oczywiście, żeby te pomiary i odczyty miały jakiś sens, musimy ustawić odpowiedni poziom z tego generatora. Jaki on ma być? No taki w zakresie, którym ta sonda będzie chodziła dobrze. Ta sonda działa w zakresie 10 MB 18 GHz
i z poziomami minus 60 do plus 20 dBm. Ja sobie wymyśliłem, że tutaj będę sterował ten duplekser poziomem 0 dBm i taki poziom będziemy tutaj wprowadzali. Jeżeli sobie będziemy odczytywali, od razu będziemy widzieli różnicę. No musimy teraz to jakoś podłączyć. Tutaj na kablu mam złącze N. Na drugim końcu, gdzie będziemy podpinać, mamy również złącze N. Obydwa złącza męskie. Duplekser z jednej strony ma złącze N i z drugiej, w zależności od pasma, jakie będziemy wykorzystywać, ma złącze N albo UC. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o te sprzęty, te złącze UC, ale jest, będziemy mogli je wykorzystać. Ale żeby dokonać jakichkolwiek pomiarów, ponieważ jesteśmy połączeni z generatorem kablem grubym, no ale zawsze jesteśmy połączeni, później będziemy stosować przejściówki, żeby podłączyć się do dupleksera, więc ja na początek zakładam tutaj taką mufę dwustronne N, podpinam z drugiej strony sondę i pierwsza rzecz, no jeżeli chcecie, żeby to wszystko funkcjonowało, żeby przyrządy, wtyki, złącza wytrzymywały odpowiedni czas i nie niszczyły się, tak jak to robiłem przed chwilką, podczas podłączania kręcimy zawsze za nakrętkę. Nie obracamy urządzeniem, całym kablem. Nie robimy tego w taki sposób, aby pin wewnętrzny, środkowy, który tam jest we wtyku, obcierał się o gniazdo, czyli o tą część, która jest w gnieździe. Bo spowodujemy jego wytarcie i pogorszenie parametrów. Może na przyrządach typu VNA i tym podobnych tego się nie zauważy i na niższych częstotliwościach, ale już w przypadku tej sondy, gdzie dokładności sięgają nawet 0,01 dB, no i częstotliwości do 18 GHz, no takie zniszczenie powoduje zafałszowanie pomiarów. Także to jest taka uwaga, żeby odpowiednio przykręcać i kręcić właśnie za ten element przeznaczony do kręcenia. I tyczy się to wszystkich złącz, nie tylko złącza N. Dodatkowo, no w tym wypadku tego nie stosuję. Nie jesteśmy na tym poziomie etapu, na tym poziomie pomiarów. Dokręcanie złącza powinno odbywać się z określoną siłą, aby wyniki z pomiarów były powtarzalne. Te rzeczy są określone, są do tego specjalne klucze dynamometryczne, ale to już przy troszeczkę wyższej klasie pomiarów. Tutaj te pomiary są robione pod kątem zastosowań amatorskich, ale staram się, aby pewne minimum było tutaj zachowane. No więc mamy teraz spiętą sondę, detektor z generatorem. Pierwszy pomiar zrobimy sobie na częstotliwości 145 MHz. Ja sobie w urządzeniu ustawię 145 MHz. Włączymy przyrząd, żeby nam już tutaj pokazywał. No widzicie, tam sobie jakieś wartości skaczą. Na wejściu nic nie ma. Zobaczmy, jak włączę generator, czy nam wszystko zadziała. No i jest 0002. Zrobiłem teraz pomiar relatywny, czyli od wartości tej, która tam się pokazała, mamy, powiedzmy to, wyzerowane. No i w tym momencie możemy już podpinać nasz pierwszy duplekser. Odpinamy z tej strony, podpinamy CF413. No i tu już zaczyna się pierwszy problem, no może nie problem, bo te wyjście do 400 MHz ma złącze UC. Ja tutaj już podpinam. Ponieważ zastosowałem tam, jak widzieliście, taką beczkę z zestawu przejściowego, mogę spokojnie sobie tutaj wymienić na UC i podłączyć teraz ten duplekser.
No i włączamy z powrotem generator. Ile jest? Minus 0,12. No, czyli tak jakby na częstotliwości 144 zapisujemy minus 0,12. Czyli jest bardzo dobrze. Nie chcę teraz kalibrować od nowa części kablowej, więc zrobimy pomiar na drugim duplekserze, który tak samo ma wyjście UC. Szybciutko przełączymy i zmierzymy 416. Podpinanie chwilkę, jak widać, trwa. I jak widzicie, wszędzie staram się kręcić tylko tą częścią, która do kręcenia jest przewidziana. No, mamy podpięty duplekser drugi, CF416, częstotliwość 145 MHz, minus 0,18. Czyli tutaj prawie w normach się nam trzyma, było podane 0,15, jest 0,18. No i teraz przerzućmy się na częstotliwość 435 MHz. No i oczywiście musimy z powrotem ten fragment niestety jeszcze raz wyzerować. Zmieniliśmy tutaj częstotliwość, więc i tłumienie kabla, i wszelkie inne się zmieniły. Więc jeżeli chcemy mieć ten pomiar dokładny, no musimy proces zerowania ponowić. I włączamy generator. Minus 0,19. I już mamy wyzerowany. No i znowu robimy to samo, czyli podpinamy najpierw 413. Chociaż 413 podepniemy później, bo musimy zmienić znowu złącze, bo dalej na 400 MHz on nadal ma złącze typu UC. A więc podpinamy 416. Wyjście drugie. Włączamy generator. Minus 0,23. No więc by się zgadzało. Tak jak to jest w parametrach podane. Minus 0,25, czyli tutaj na razie wszystko się zgadza. I teraz zmienimy szybciutko wtyczkę. Widzicie, ile kręcenia i roboty przy takich prostych pomiarach jest. W kolejnej części filmu zrobimy je w inny sposób, gdzie może wyjdą nam trochę szybciej. Zmieniamy już duplekser na 413. Przepinamy. Taka uwaga odnośnie tego całego wkręcania. W pomiarach już na poziomie laboratoryjnym, nie mówię już o metrologicznym, ilość takich zakręceń też jest określona, bo z każdym takim podłączeniem i rozłączeniem takiego złącza następuje jego degradacja i w pewnym momencie już te pomiary przy tych wyższych wymaganiach, jeżeli chodzi o ich dokładność, już byłyby nieprawdziwe. Tutaj na szczęście możemy sobie na to pozwolić. Dobrze, zmieniliśmy już tutaj ile? Minus 0,28. 0,28. No niepotrzebnie piszę minus, bo tu chodzi o tłumienie. 0,25. No to biorąc pod uwagę dodatkowe złącza, inne rzeczy, mówię cały czas o tej beczce, bo to jest taki dodatkowy element. Co prawda teoretycznie jest uwzględniony, bo żeśmy na nim zerowali, ale mamy dodatkowe dwa złącza, czyli złącze wejściowe na duplekserze i wyjściowe. Czyli są dwa elementy, które też te tłumienie wprowadzają. A czy producent podaje tłumienie ze złączami, czy projektowe samego urządzenia, tego tutaj nie wiemy. No i teraz przechodzimy na częstotliwość 1296 i znowu będziemy musieli skalibrować to urządzenie, ten właściwie tor, który tutaj wykorzystujemy. Kolejne kręcenie. No i taki zestaw właśnie tych przejściówek jest
bardzo dobry, bo nie kręcimy wszędzie tymi elementami z przyrządów pomiarowych. I wkładamy. Tu już jest wyższa częstotliwość i wszystkie te siły skręcania, dokładność tego ma już dużo większe znaczenie niż jak tego nie było. No i włączamy generator. Minus 0,34 jest 0. I podpinamy już teraz, w obydwu mamy N, więc nie będzie problemu. Podpinamy obydwa dupleksery. Zaczynamy od 413. Żmudna robota. Często przy pomiarach musimy często zmieniać. Tutaj te złącza nie są przystosowane do rzeczy pomiarowych, bo nie mają nacięć na klucze. Także to są złącza typowo antenowe, gdzie wkładamy, spinamy raz i zostawiamy. No podpięliśmy. No i teraz pytanie, bo tutaj 413 tu mnie wyszło minus 0,73, czyli dużo więcej niż zakładane 0,4 przez producenta. Ale czy może tu mamy nie, tu mamy dociśnięte, tu wszystko też jest ok. No, czyli mamy dużo wyższe tłumienie niż podawał producent. No to już jest prawie 1 dB. No to troszeczkę jest na paśmie 23 cm. Może to mieć czasami nawet znaczenie przy bardzo słabych sygnałach. No i teraz zmierzymy to samo na 416. Zobaczymy, co on nam pokaże. Tam było podane, tam nie mieliśmy podanego tłumienia w tym zakresie, bo on miał podane, że do 540 chodzi. Więc po prostu zmierzymy te tłumienie. Nie zostaje nam nic innego, jak je po prostu zmierzyć. 0,32. No to mimo, że nie jest z założenia na to pasmo, to tłumienie ma całkiem ładne, w sensie, że nieduże. Tamten wypadł trochę gorzej. Być może coś tu gdzieś już jest w nim uszkodzone. Nie wiem, kupiłem go używany, więc trudno mi powiedzieć. No ale nie wygląda, żeby był ruszany. Także no nie będę tutaj kombinował. Może tak po prostu ma. To tak wyglądały pomiary z użyciem tego urządzenia. Czy potrzebne jest nam takie urządzenie do tego typu pomiarów? I tak i nie, bo zaraz zobaczycie, zrobimy te pomiary na zupełnie czymś innym, o wiele prostszym i też zapewne nam wyjdą, ale to się okaże. Natomiast samo to urządzenie służy do pomiarów sygnałów i ich wartości. I przez to, że jest dokładnie skalibrowane i ma dużą dokładność w całym zakresie częstotliwości pracy, czyli 10 mega, 18 giga, możemy dokładnie mierzyć wszelkie inne urządzenia i do tego ono jest skonstruowane. Tutaj mierzyliśmy tylko różnicę sygnałów, więc nawet nie robiłem czegoś takiego jak współczynnik kalibracji w zależności od częstotliwości, bo zgodnie z tablicą kalibracji, która jest zapisana w tym czujniku, musimy wpisywać częstotliwość pomiarów. Tutaj to nie miało znaczenia, bo chodziło nam o różnicę tylko pomiędzy sygnałami, a nie rzeczywistą wartość tego sygnału. Także ja teraz przepinam tutaj stanowisko i zobaczycie pomiary na innym, bardziej Wam zapewne znanym urządzeniu. No i wróciłem już z czymś, co już jest zapewne bardziej znane, czyli ze standardowym Nano VNA, na którym będę chciał teraz dokonać tych pomiarów. Będziemy mierzyć tłumienie, czyli tak naprawdę przejście, więc parametry typu impedancja, faza itd. Tutaj dla nas na tą chwilę nie są istotne. Oczywiście możemy sobie pomierzyć, jak się zachowują te dupleksery, jakie mają parametry, jeśli chodzi właśnie o te parametry sieciowe. Interesuje mnie tylko i wyłącznie ich tłumienie w paśmie, ale dzięki temu urządzeniu zobaczymy także charakterystykę, jak ona wygląda, jeśli chodzi o poszczególne porty. No, jak to będziemy mierzyć? No wiadomo, mamy wejście, wyjście
Podłączymy kabelki, podłączymy dupleksery i na wykresie sobie tutaj odczytamy, jak te parametry się przedstawiają. Żeby było wygodniej, mam tutaj dwie przejściówki, znaczy kabelki z przejściówkami, czyli SMA-N, żeby było łatwo podłączać. Także od razu już tutaj je podłączę do urządzenia. Jedną już mamy przykręconą. Tutaj już mógłbym użyć klucza, ale nie mam klucza dynamometrycznego do tego celu. Co prawda już w miarę czasu człowiek już opanował, jaka przy takich urządzeniach ta siła przykręcania zwykłym kluczem powinna być, więc raczej bym nic nie uszkodził. No ale tu zostawimy przykręcanie ręczne. No ręczne z umiarem do oporu. Mamy podpięte dwa kable, dwa przewody typu E, no i moglibyśmy już mierzyć, ale no musimy teraz ten tor skalibrować. Czyli podłączamy z powrotem tą naszą przejściówkę, którą używaliśmy w tamtym wypadku. Ona nam wniesie tutaj jakieś zafałszowania, no ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Inaczej tego nie zrobimy i przeprowadzamy kalibrację. Najpierw ustawmy sobie parametry. Nie widzę ekranu. O, no i widzicie, ciekawostka. Po przykręcaniu, podłączeniu, no tutaj nam lata, muszę tutaj jednak kluczem to dokręcić. Sprzęt się powiesił, to jest najciekawsze. Dokręcimy te złącze kluczem. Drugie też. I jeszcze raz włączamy. Chyba działa. Nic nie pokazuje, znaczy pokazuje linie proste, no dlatego, że obydwa końce żeśmy ze sobą złączyli, a jest w trybie CW akurat. Dobrze, wejdźmy. Początkowa częstotliwość, no niech będzie no więcej niż 50 mega, mniej niż 50 mega nie potrzebujemy. Końcowa 1400. Wszystko tu już mamy ustawione. Liczba punktów zostajemy przy 401. I idziemy do kalibracji. I z kalibracji co robimy? Tylko jeden parametr. Through, czyli przejście. Nie robimy tutaj kalibracji zwarcia, rozwarcia 50 ohmów. Po prostu robimy tylko kalibrację przejścia. Kalibracja jest zrobiona, jak widzieliście. Oczywiście te pozostałe rzeczy mógłbym wyłączyć. Interesuje nas przejście S21. Przesuniemy sobie kursor, zobaczymy jakie tu wartości. No prawie wszędzie jest 0,0, czasami 0,2, oczywiście na minusie, czasami na plusie. No to jest niedoskonałość tego urządzenia. Ale mamy tu przedstawiony cały ten wykres. Możemy wyłączyć, żeby tutaj było ładnie widoczne. Będziemy patrzyli tylko na pasmo przenoszenia. No i cóż, podłączamy teraz pierwszy duplekser. Niech to będzie CF413. W tej chwili podłączymy ten port na wyższe częstotliwości, ponieważ jesteśmy tutaj na gniazdach N. No i w tym momencie muszę to też zrobić przez tą przejściówkę. No bo tutaj mam, może zrobię troszeczkę tu oddalenie, żeby było więcej widać, kluczyk do przykręcania. No i tu musimy się podłączyć do tego złącza. No i zaraz zobaczymy, co nam pokaże VNA. No i zobaczmy. Mamy piękny wykres. Widzimy, jak się ta częstotliwość, tłumienie w zależności od częstotliwości przedstawia. Marker mamy teraz na samym początku. No i będziemy troszeczkę markerem, idziemy na 840. No i tu mamy minus 0,42. No i tak było 0,4, a częstotliwość 1296, co nam pokaże? 96. Pokazuje nam minus 1 dB. Tamten pomiar pokazał 0,73.
No bardziej ufam tamtemu pomiarowi. Tu żadnych dodatkowych rzeczy nie mieliśmy, nie dodaliśmy. Tu powinno być nawet jeszcze mniejsze tłumienie, bo mniej po drodze jest przejściówek. No zróbmy teraz pomiar tego drugiego. Tu sobie zapiszemy. Przypnijmy teraz drugi duplekser, który miał w tym paśmie, w tej częstotliwości tłumienie 0,32. Tam od razu sprawdzimy dwa parametry, bo na tym porcie obsługiwana jest też częstotliwość 400 mega, więc od razu zobaczymy sobie dwa pomiary. No i jesteśmy. No i na częstotliwości 1296 pokazuje nam minus 1,4. No jeden, tu jest 1300, ale to akurat już niewielka różnica. Minus 1,4, czyli jeszcze więcej niż tam. No, ma to się nijak do pomiaru na tamtym przyrządzie. I częstotliwość 435 tutaj sobie możemy sprawdzić. Będzie początek pasma. 434 minus 0,16. Tam mieliśmy minus 0,16, tam mieliśmy minus 0,23. No dobrze, zobaczmy teraz ten drugi port w tych urządzeniach. Czyli musimy zmienić tutaj końcówkę. Wstawimy końcówkę UC od razu i tu sprawdzimy teraz 145. Jak nam się zaprezentuje. Już jesteśmy podpięci. I lecimy. 145. 0,14. Tam było 0,18. Czyli pokazuje nam mniej. No i teraz tego drugiego zbadajmy. Tam będziemy mieli pomiar na dwóch częstotliwościach. Czyli 145 i 430. Już jesteśmy zapięci. 145 minus 0,1. Różnica jest taka sama. Różnica jest 0,02 decybela. No tu nam pokazuje, że praktycznie w ogóle nie ma tłumienia. Minus 0,01 na tej częstotliwości. No tam mieliśmy tłumienie 0,28. Ja zrobię teraz taką szybką tutaj podmiankę. Zewrę wejście i wyjście tego przyrządu. No i co nam tu teraz pokaże? No pokazuje 0,0, czyli jest ok. I w całym tym paśmie nie przekracza to ta różnica 0,2 decybela. No i widzieliście teraz dwa pomiary na dwóch różnych urządzeniach. Różnice jakie wyszły, duże różnice wyszły na 1,3 giga prawie. Tutaj różnica jest taka dziwna, no bo nie wierzę, żeby to urządzenie nie miało żadnego tłumienia. I tutaj mamy przy częstotliwości 145 MHz praktycznie wyniki takie same. Im wyżej, tym ta różnica jest większa, no i taka dziwna, tak jak w tym wypadku. I widzieliście dwie metody, którymi wykonałem pomiary. I teraz właśnie pytanie do Was. Piszcie w komentarzach, dlaczego tak diametralnie różne wyniki są uzyskane. Jak powiedziałem, no, wierzę tym odczytom, tym wartościom, które zostały zmierzone poprzez generator i miernik mocy. Natomiast te odczyty, jakie pokazał mi VNA, no tutaj nie za bardzo do mnie przemawiają. Dlaczego tak się dzieje? Ja w tej chwili jeszcze nie będę dochodził tego tematu. Może ktoś mi podpowie, co zostało tutaj ewentualnie źle zrobione i co poprawić, aby na przyszłość te wyniki tych pomiarów były dużo lepsze. Także czekam na wszelkie komentarze, uwagi do całego odcinka metod pomiarów i tego, co może byście w przyszłości chcieli zobaczyć albo się dowiedzieć. To był taki pierwszy wstępny odcinek pokazujący technikę pomiarową i mam nadzieję, że ten temat zostanie na dłużej na moim kanale w różnych dziedzinach. W przygotowaniu mam film dotyczący pomiaru współczynnika szumów wzmacniaczy LNA i też tam będzie parę ciekawostek i problemów. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do komentowania i oglądania kolejnych filmów.